Witajcie! W tym odcinku pokażemy Wam wycieczkę szlakiem rajskich plaż na Dominikanie. Wycieczka była wykupiona w hotelu, ale pokazano nam wspaniałe plaże i nie tylko. Pomimo tego, że była deszczowa pogoda, to naprawdę wszystkie atrakcje były bardzo ładne i wspaniale się bawiliśmy. Także zapraszamy Was na wspólną wycieczkę, a pod koniec odcinka będzie też miejsce zupełnie nieoczywiste jak na Dominikanę, przynajmniej dla nas. No witajcie w kolejnym dniu. Tym razem jesteśmy też na wycieczce zorganizowanej przez Biuro Podróży szlakami pięknych plaż Dominikany. Pogoda niestety nie dopisuje, cały dzień praktycznie pada, dopiero teraz zaczęło się przejaśniać. Ale i tak plaże piękne, temperatura bardzo przyjemna, bo jest około 25-28 stopni. Woda w oceanie cieplutka, także nie ma co tam. Zapraszamy do naszej relacji, pokażemy Wam, co podczas tej wycieczki zwiedziliśmy. Pierwszym przystankiem naszej wycieczki jest laguna Gris Gris. Pomimo tego, że pada deszcz, wychodzimy, wsiadamy do łódek. Łódki na szczęście mają zadaszenie, więc na głowę nam nie kapie i płyniemy laguną wśród lasów namorzynowych, wśród pięknych mangrowców, obserwując miejsce, którego wcześniej nie mieliśmy okazji widzieć. Przyroda naprawdę jest zachwycająca i pomimo tego, że pada, wcale nie jest zimno ani nieprzyjemnie. Tutaj widzimy drzewa, które wyglądają jak dwie żyrafy, jeżeli dobrze się przyjrzeć. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Płyniemy dalej laguną w kierunku na otwarty ocean. Woda troszeczkę jest taka zmącona. Nie wiemy, czy to jest skutek deszczu, czy tak po prostu zawsze jest. Coraz bliżej oceanu zaczynają się fale, ale łódka jest duża i bezpieczna, także nie ma jakiegoś stresu z tego powodu. Przy samym ujściu laguny do oceanu widzimy zatopiony kuter rybacki. Częściowo wystaje ponad wodę, ale na pewno ktoś poniósł dużą stratę, tracąc taką łódź. A tam na drzewach siedzą kormorany, które suszą pióra. Łódź chyba całkiem niedawno zatonęła, bo wygląda, że jest w całkiem dobrym stanie jeszcze. Sztormy jeszcze nie zniszczyły jej. A tam sęp siedzi chyba na drzewie i czeka na ofiary. Może czeka, aż nasza łódź się wywróci, żeby nas zjeść. I przy ujściu laguny zobaczcie, jaka piękna plaża. Ale nie zatrzymujemy się na niej. Płyniemy dalej. W drodze powrotnej dalej płyniemy przez lasy namorzynowe i widzimy piękną kolonię czapli. Nawet mają gniazda tutaj na drzewach. Oprócz czapli widzimy też inne gatunki ptaków, ale nie wiemy, jak one się nazywają, nie znamy ich. O, zobaczcie, a tutaj w takim miejscu plastikowa butelka i tak coraz więcej tego niestety wszędzie. I tu już dopływamy do portu, gdzie zakończymy naszą wycieczkę po lagunie. Pójdziemy jeszcze tylko zwiedzimy park z żółwiami. Idziemy na lagunę zobaczyć żółwie. O, ile tu ich mieszka. O, to mieszka? No bo one tu mieszkają. Są żółwiki. Wszystko mokre w deszczu. Ale słońce się przybija, może się zrobi pogoda. Nie wiem.
Poczekaj, tu jest jakaś plansza. A tu dominikański cielak. Następnym przystankiem na naszej wycieczce jest plaża Kaleton. No, miejsce naprawdę instagramowe. Piasek żółciutki, mięciutki. Woda, pomimo tego, że nie świeciło słońce, lazurowa, jak widać zresztą na filmie. No i cieplutka. Akurat na tej plaży się zaczynało robić dosyć głęboko od razu przy brzegu. Ale wokoło skały i koralowce w piachu leżące, powłamywane gdzieś z rafy koralowej. A teraz mogliśmy kupić drinki z kokosów, a będą jeszcze z ananasów. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Mój drink jest z rumem, czyli kokos i rum. No, mamy drinka w ananasie, czyli ananas i w środku sok z rumem. Bardzo dobry, trochę kostki lodu. Smaczny? Jak smakowało? Chudziutki jak ananas. Tak? A czuć rum? Nie? To chyba za mało wlali jak tak. Chyba trzeba wyjadać. O. Dobre? Mhm. Polecasz? Polecam. Dobra. No, spróbowałam też tego ananaska z rumem. Niesamowicie pyszny. Trzeba do Polski taki patent przywieźć. Lesław chce być Tarzanem, ale nie udało się. Tu nie dogrywamy komentarza. Obraz sam za siebie mówi. Zobaczcie, jak tu pięknie. To fajna plaża, nie ma co powiedzieć. I ta chmura, z której zaraz będzie padało, no. Taka chmura tam nad tym. To ja, woda i tak niebieściutka, aż miło popatrzeć. Próbujemy dojść na drugą plażę i trzeba tu iść ścieżką przez dżunglę, a mamy tylko 20 minut, żeby zdążyć wrócić na zbiórkę. Takie drzewa tu wielkie rosną i się czujemy jak Robinsony, chociaż śmieci plastikowe wszędzie są. Nie jesteśmy pierwszymi zdobywcami. Tutaj tajemnicze bajorko. A co to za taki o? Termitiera. O Boże, to co tam jest? Termity. I co, one gryzą? Nie, one drewno jedzą. Tam było. Tu doszliśmy do takich namorzynów, ale dalej już przejście raczej mało komfortowe. Wracamy jeszcze na tamtą drogę, może tam będzie. No i trafiliśmy do takiej pięknej, bajkowej zatoki, kompletnie dzikiej, z pięknym piaskiem, w otoczeniu dżungli, z pięknymi widokami dookoła Przepiękna. i sfalowanym oceanem, ale już musimy wracać niestety. Ale piaseczek to taki, że szok. I nasze ślady na tym przepięknym piaseczku. Ależ pięknie, dzika plaża, ale tak piękna. I to jest przepiękna zatoka, prawdziwie dzika, z wielkimi falami. I dobrze było, że na nią poszliśmy. Wycieczki na nią nie prowadzą, ale miejsce jest bajkowe. Tu można by kręcić film o Robinsonie Crusoe. Pięknie.
Baja. Prawdziwa taka plaża, chociaż śmieci plastikowe jak wszędzie, ale miejsce przepiękne. Chociaż kąpać się tutaj to tak fala daje równo. A to widok na tą zatokę. W drodze powrotnej z plaży do autobusu widzimy na ścieżce takie pozostałości skamieniałe z rafy koralowej. Bardzo to ciekawe, ale idziemy dalej. Takie tam były, a takich do typu nie było. Fajne. Ty, bo tam jest jakaś pomarańcza albo tam ardynowiec na tym drzewie. No jeszcze nie dojrzały, to co ona go zje? Pięknie stoi. Co ciekawe, w Dominikanie nie ma przednich tablic rejestracyjnych, są tylko tylnie. A to trzeci punkt na naszej wycieczce. Jest to piękna plaża zwana Playa Grande i składa się tak naprawdę z dwóch plaż. Jednej wielkiej, gdzie będziemy później się kąpać, i drugiej mniejszej, na której niestety nie wolno się kąpać, którą też Wam pokażemy. Po prostu sceneria jak w bajce. Dobrze, że deszcz przestał padać. Idziemy się pokąpać na plaży. Wyszło słońce, piaseczek piękny. Czego sobie żałować? Cała wycieczka chyba zresztą się też kąpie. Można powiedzieć jak w raju. No a tutaj sępy, słuchajcie, latają nad nami, żeby tym, co się nie uda kąpią, żeby można było nie wszystkich zjeść. Ale kąpiel. No, byliśmy na lunchu, ale już wszystko zjedzone. Dali lobstera, rybkę, kurczaka, ryż, awokado. Rybka była wyśmienita i awokado było przepyszne. Lobstery też były całkiem, także nie będziemy narzekać. O, pan tu jeszcze chodzi i namawia, żeby ktoś dojadł lobstera. Zaraz go pokażemy. No, es muy bueno, pero ya no puede más. Para ti. A teraz pójdziemy na drugą plażę, ponoć ładniejszą od tej, na której jesteśmy. Zobaczymy jak wygląda. Gdzieś trzeba przejść koło łazienki i później ścieżką i po lewej stronie. Zobaczymy, zaraz Wam ją pokażemy. O, nawet są łazienki, gdzie można skorzystać z prysznica i z toalety. No, zobaczymy. Idziemy dalej. Koguty. Ponoć ulubione ptaki. Na Dominikanie chyba do walki hodują, chociaż ten to bardziej wygląda, ten rosół będzie przeznaczony. Ale piękny jest. Super plaża. Idziemy na super plażę. Ponoć kąpać się na niej nie wolno. Ale zobaczcie w jakich okolicznościach przyrody na nią się wchodzi. Uwaga, ślisko. No plaża piękna, ale tutaj nie ma też rafy koralowej. No i może wali w brzeg równo. Ale widok jak z bajki, co?
słońce jeszcze wyszło. O, jakie piękne ptaki. No dobra, teraz widzicie nas na tej plaży. Bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy. Naprawdę jest pięknie. A pan nam jeszcze obiecał, że nam zrobi zdjęcie na tej plaży, więc zaraz mu przekażemy aparat. W dzieciństwie chyba właśnie tak sobie wyobrażałem raj na ziemi. I na tych palmach są kokosy oczywiście. Następnym punktem naszej wycieczki jest ciekawostka cmentarz na plaży. Faktycznie jest. Są groby, niektóre stare, niektóre nowe, ponieważ cmentarz jest ciągle używany wśród piasku. Część jest zasypana, część zdewastowana. Trochę inaczej jak u nas, ale zawsze to coś innego do zobaczenia. Jak z filmów o piratach. Szczerze zasypany przez burzy. Tylko wydmy. Nawet nie wiemy tak naprawdę, czy po grobach tu nie chodzimy. A tu dominikańska cenota. No, idziemy, zobaczymy. Takie fajne przejście. Trochę inne jak w Meksyku, bo nie ma takiego stropu, Takie fajne to przejście. O, tutaj przy ścianie. ale cenota jest. Trzeba zejść po schodach na dół. Dziękować Bogu, deszcz przestał padać, bo Ale nogi całe mokre. tylko wyjechaliśmy z cmentarza, od razu lunęło. A tu jest wejście do tej cenoty i można się pokąpać, jeżeli ktoś bardzo chce. Woda jak kryształ. Ciekawe, czy ciepła. Nie, krzywdy nie ma. Ciepła. W Meksyku zimniejsza była. Jaskinia kąpielowa. Ale ryb ile? Aż przyzumuję te rybki. Patrz ile ryb. O! Nie wiem co to za ryby, jakichś takich u nas nie ma. Ale wszystko jeden kolor, nie ma takich kolorowych jak to. Dwa rodzaje jakichś ryb są, ale nie wiem jak. Mhm. No pora sucha, a niestety deszcz na okrągło. Maska spadła, ale kobieta żyje. A to jest jaskinia krasowa Tainów. Powiem, tu się Indianie chowali. Jakieś tam próbowali biali wyłapywać i krzywdzić. No, szata nacikowa. Wygłaskany przez ludzi. I to już ostatni film z tego wyjazdu na Dominikanę. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na nasze pozostałe filmy na kanale. Cześć!